Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik do Belwright, czyli drugi poradnik, czyli rekrutacja wieśniaków, osadników, waszych robotników. Przejdźmy w takim razie po kolei. Jeśli chodzi o rekrutację, ważne na pewno jest to, że teraz po aktualizacji macie pokazane w danym mieście, jaki dany gościu ma poziomy, czyli się na przykład z rzemiosła, gotowania, obrót zwierzętami, badania, robotnik, więc to jest teraz ważne. Również macie ikonkę, jaką potrzebujecie mieć wyzwolenia, czy tam nawet nie wyzwolenia, tylko kwestii powiedzmy, może tutaj będzie to lepiej do pokazania. Tu mamy pokazane, ile gwiazdek mamy jako obrońca. Wiadomo, na mniejszym poziomie mamy mniej gwiazdek i tu też gwiazdki macie powiedzmy pokazane w takiej mniejszej ikonce i dzięki temu możecie rekrutować konkretną osobę. Co jest ważne na pewno przy rekrutacji, macie też wypisane na późniejszym poziomie, jakby na wyższym szczeblu ogarnięcia wioski, macie poziomy dla danych po prostu profesji, czyli jest jakby stricte rolnik, jest przykładowo kowal, tak samo mamy karczmarza i to jest ważne, żeby na późniejszym etapie takich każdego jakby rodzaju zrekrutować ludzi. Z tego względu, że musicie w technologii odblokowywać konkretne budynki. Już sobie tutaj podejdziemy i wam pokażę, o co mi po prostu chodzi. A chodzi mi o to, że tu macie wypisane, że potrzebujecie doświadczonego tkacza, drwala, kowala, inżyniera, uzdrowiciela, żeby ogarniać niektóre tutaj rzeczy. I bez tego, no jesteśmy trochę przyblokowani w na pewno początkowym etapie, z tego względu, że jeśli chcemy ogarniać rzeczy, budynki bardziej pod żywność, no to musimy mieć karczmarza. Ważne jest to, że musicie sobie pooglądać, gdzie jest jaka profesja. Tutaj, jak sobie zobaczycie, w pierwszej osadzie nie ma karczmarza. W drugiej oczywiście osadzie karczmarz już jest, więc musicie jak najszybciej ogarnąć w Bradford zadowolenie jakby waszą wioską względem właśnie Bradford i wtedy możecie rekrutować fajnych mieszkańców. Jest to bardzo ważne, więc skupcie się na tym. Ja osobiście jak rekrutowałem ludzi, szczerze powiedziawszy, starałem się rekrutować raczej takich bardzo dobrych ludzi już na początku, czyli z 2 gwiazdkami, z 3 gwiazdkami. Bo też punkty, jakie są chwilowo wydawane, nie wiem, czy będzie się to oczywiście zmieniało, po prostu nie opłaca się rekrutować za specjalnie tych słabych ludzi, z tego względu, że oni mają na przykład maksymalny poziom niektórych rzeczy, danych profesji 3, 4. Jest to bardzo mało, bo takie 6 wydaje mi się to jest minimum. A żeby odblokować ludzi, co mają co najmniej jakieś 6 w danej profesji, no to zobaczcie sobie, że tu mamy osoby z 2, 3 gwiazdkami. No więc zdecydowanie to się bardziej opłaca. Lepiej te punkty sobie reputacji utrzymać, zostawić i wybić, na przykład wyzwolić daną wioskę, bo jak wyzwolicie daną wioskę, możecie sobie rekrutować każdy już typ pracownika. Jest to bardzo ważne. Wiadomo, żeby też wyzwolić tą wioskę, no musimy mieć jakąś tam delikatną armię, więc tam parę osób na pewno musicie sobie zrekrutować. Z tego względu, że musicie walczyć tam z brygantami. Da się to oczywiście zrobić trochę w inny sposób, że schowacie się gdzieś na skale, na jakimś wzniesieniu i wystrzelacie powiedzmy tych brygantów, więc taka opcja też oczywiście wchodzi w grę. Ale jeśli chodzi o rekrutację, nie warto rekrutować tych najsłabszych ludzi, tym bardziej w jakiejś tam większej ilości, bo inaczej po prostu zapłacicie ogromną ilość reputacji, co się tutaj nie opłaca. Bardzo ważną rzeczą też jest oczywiście to, że jeśli rekrutujecie w jednej wiosce, to wartość jakby rekrutacji, czyli chcecie zrekrutować kolejną osobę, macie dużo drożej, więc warto jest tak naprawdę rekrutować powiedzmy tu 3 osoby, tu 3 osoby, tutaj 3 osoby, w każdym innym mieście. Nawet jak już macie powiedzmy te początkowe osoby, to warto sobie rekrutować w każdym mieście, bo będzie to po prostu dużo tańsze. Czyli tutaj przykładowo powiedzmy tu kupujecie za 300 sławy, potem kolejnego za 600, 1200 i to się powiedzmy tam mnoży. Również jest tu się oczywiście resetuje od zera i również kupujecie za 300, 600 i tak dalej, więc warto jest rekrutować z każdej wioski, jeśli potrzebujecie tych powiedzmy początkowych. Wiadomo, na późniejszym etapie w każdej wiosce jest dana specjalizacja, więc to już będziecie i tak musieli rekrutować w danej wiosce danego gościa, czy tam rolnika, drwala, budowlańca, inżyniera,
karczmarza i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo inaczej będziecie mieli dużo problemów z reputacją, a same zdobywanie reputacji, powiedzmy, na dany czas nie jest takie proste, bo musimy bardzo dużo niszczyć obozów. Za zadania, powiedzmy, ta renoma, jak sobie zobaczycie, jest bardzo mała, no bo 50-100 to, powiedzmy, to jest w sumie nic. Nawet za takie, powiedzmy, bardzo złożone główne zadania tej renomy jest bardzo mało, więc po prostu w skrócie nie warto. To są takie najważniejsze rzeczy i przejdziemy potem do następnego poradnika. Dzięki za oglądanie i do następnego.